Marek Sielecki, cześć. Dziś naszym gościem jest Roberto Zanetti, czyli Savage, nazywany też królem Italo Disco, jedna z największych gwiazd muzyki dyskotekowej drugiej połowy lat 80. ubiegłego wieku. Ciao Marek. Cześć Marku. Bardzo się cieszę, że mogę rozmawiać z Tobą. Mam nadzieję, że szybko się spotkamy w Polsce. Roberto, witam Cię serdecznie. Jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką? Moja kariera muzyczna rozpoczęła się, gdy byłem bardzo młody. Uczyłem się gry na pianinie i teorii muzyki. Roberto, jakie masz wykształcenie muzyczne? Moja edukacja muzyczna zakończyła się na konserwatorium. Studiowałem w konserwatorium Boccherini w Lucce. Kiedy zacząłeś swoją profesjonalną karierę muzyczną? Moja profesjonalna kariera muzyczna rozpoczęła się, gdy zacząłem grać na klawiszach w zespole. Występowaliśmy wtedy w klubach. Graliśmy muzykę do tańca. To był zespół coverowy grający we włoskich dyskotekach. Początek Twojej solowej kariery to singiel Don't Cry Tonight. Jak doszło do tego nagrania? Niedługo później zdecydowałem, że chcę zacząć pisać piosenki. Miałem wówczas pewne pomysły muzyczne. Uczyłem się, nauczałem i słuchałem muzyki angielskiej. Pierwsza piosenka, którą napisałem, to Don't Cry Tonight. Twoje pierwsze single wydawała firma Disco Magic z Mediolanu. Jak wspominasz jej założyciela i właściciela Severo Lombardoniego? Nagrałem Don't Cry Tonight samodzielnie. Jestem producentem, jestem kompozytorem i wszystkim. Potem pojechałem do Mediolanu i miałem okazję spotkać się z panem Lombardonim, Severo Lombardonim. Był właścicielem małej wytwórni fonograficznej nazywającej się Disco Magic. To było niezwykle wesołe i niezwykle interesujące spotkać się z nim. I to był początek mojej muzycznej kariery. Rok 1984 to sukces Twojego singla Only You. To Twoja muzyczna wizytówka. Don't Cry Tonight osiągnęło duży sukces we Włoszech, ale kiedy nagrałem Only You, ten utwór osiągnął sukcesy w całej Europie. Dzięki Only You trafiłem do innych krajów jak Polska, Rosja, Europa Wschodnia, kraje bałtyckie czy Niemcy. I to był dla mnie wielki sukces. Pewno wiesz, że w Polsce jesteś niesamowicie popularny, zwany też jesteś królem Italo Disco. Tak, jestem bardzo popularny w Polsce, bo 2 razy występowałem na festiwalu w Sopocie. Był czas, że moja piosenka Only You była bardzo popularna w stacjach radiowych i dyskotekach. Dawałem też sporo wywiadów stacjom telewizyjnym i radiowym. Miałem przyjemność kilkukrotnie odbywać turnę po Polsce. Myślę, że Polska jest moją drugą ojczyzną. Roberto, jesteś nie tylko kompozytorem, multiinstrumentalistą, wokalistą, ale również producentem. To Tobie wielkie sukcesy zawdzięczają Alexia, Ice MC i W. Pod koniec lat 80. popularność muzyki Italo Disco trochę spadała, więc zacząłem produkować nagrania innych wykonawców. Miałem szczęście tworzyć wielkie hity dla Ice MC, W, Alexi i wielu innych, więc myślę, że byłem jednym z najważniejszych producentów muzyki tanecznej lat 90. Po sukcesie piosenki Please Don't Go, którą wykonywał W, spotkałeś się z kompozytorem tego utworu, liderem grupy Case and the Sunshine Band, Warrenem Caseyem, no i wspólnie nagraliście płytę. Wielki sukces odniosłem z Please Don't Go. Warren Casey, twórca tego utworu, chciał przyjechać do Włoch i chciał zrobić ze mną płytę. Wtedy w moim studio nagraliśmy album z piosenkami napisanymi przez niego i wyprodukowanymi przeze mnie. Opowiedz nam o Twojej znajomości z Zucchero i o piosence, wielkim światowym hicie, którą wspólnie napisaliście. Zucchero był moim przyjacielem od młodości. Zaczynaliśmy występy razem w pierwszych zespołach w początkach naszych karier. Poprosił mnie o zrobienie piosenki w języku hiszpańskim. Wymyśliłem piosenkę, której tytuł to Baila Morena.
Kilka miesięcy temu wydałeś singiel Dancing in the Dark. To była zapowiedź nowego albumu. Questo è il mio nuovo album. To mój nowy album Eternity. È un Album, di na którym jest 14 14 canzoni nowych nuove. piosenek. All'interno ci sono W środku są Teksty? teksty piosenek. Ma la cosa più interessante Najciekawsze Ancora jest dentro. jednak to, że bardzo Siamo lubię a Massa marmur Carrara, i al dlatego posto del winyl marmo, jest e w abbiamo kolorze marmuru. il vinile di marmo. Savage Eternity, il mio mój nuovo album. nowy album. Moim i Państwa gościem był Roberto Zanetti, czyli Savage. Lajkujcie, subskrybujcie. Przypominam, że subskrypcja na kanale YouTube nic nie kosztuje. Marek Sierocki, cześć.